polonez to przestrzeń. Przestrzeń polskich nizin, polskich dworów, przestrzeń pałaców, coś, co nas niesie w dal. I myślę, że ten polonez artystyczny ma dzisiaj szczególnie duży potencjał, bo my możemy włożyć w to jakieś nowe treści i nasze dzisiejsze emocje. Dzisiejszy obraz poloneza jest takim uproszczeniem swego rodzaju tej formy. Myślę, że dlatego, że każdy chce w niej uczestniczyć. Bo w naszym życiu społecznym polonez się pojawia w takich różnych chwilach, kiedy my wchodzimy w jakiś nowy okres naszego życia. Tak to jest w trakcie poloneza studniówkowego, kiedy wchodzimy w ten okres dojrzałości, dorosłości, czy w czasie Sylwestra, kiedy wchodzimy w nowy rok. I myślę, że te formy, które są proponowane, aby móc wykonać czy wziąć udział w takim polonezie, w takim tańcu, po prostu są formami otwartymi dla wszystkich. Chodźcie tu bliżej. Nie wiem w ogóle skąd się wzięło takie pojęcie, że polonez to jest łatwy taniec, bo on naprawdę do łatwych nie należy, bo polonez to nie tylko krok, to jest cała filozofia wręcz, która się wokół tego kręci. A już od strony właśnie technicznej, tanecznej to na pewno chociażby właśnie gesty, które są bardzo ważne, retoryczne, praca w parze, relacje w parze, ogromna ilość figur, które w tym krokiem można wykonać. W przekonaniu zawodowych tancerzy zawsze jest trudniej zatańczyć adagio niż allegro. To, co jest szybkie, jest łatwiejsze. Tak? Wydaje mi się po latach, że mazur, chociaż oczywiście wszyscy wiedzą, że mazur jest niezwykle trudnym tańcem, no to on dla mnie pozornie jest o tyle jakby łatwiejszy, że jest ta energia, która niesie, która sama z siebie działa jakby poprzez tempo, które jest jakby w tańcu. W polonezie jakby no tego nie ma pozornie. I teraz znalezienie jakby tej energii, tej siły, tej mocy, no to jest coś, co musimy jakby odkrywać w nas samych. Polonez jest czymś, co nigdy nie ustaje, ciągle w ruchu. I coś, co nas przeprowadza nas przez nasze życie i przeprowadza nas, Polaków, przez historię. Bo za każdym razem, kiedy były jakieś nowe wydarzenia, tworzono polonezy. Polonez jest tańcem, który istnieje przez epoki. A każda epoka ma też swojego ducha i swój sposób podejścia do tańca. W zasadzie już w XVI wieku pewne tańce chodzone, które jeszcze nie do końca były tym, co my uważamy za polonez, ale już zapowiadały ten taniec, to był jakiś protopolonez, nazwijmy, był postrzegany przez chociażby naszych sąsiadów z zachodu jako sensu stricte taniec polski. Natomiast co jest bardzo ciekawe, widać, że w wieku XVIII polonez już staje się instrumentem pewnej propagandy państwowej. Jest to też element porozumienia między władcami, którzy nie są Polakami, ze szlachtą polską, która bardzo ceni sobie poloneza. Z kolei wiek XIX zupełnie inna historia. Tutaj mamy owściągiwanie swojej prezencji. Co więcej, sarmaci często przytupywali w tym tańcu. W XIX wieku uznano to jednak już za element prowincjonalności, może dawnych obyczajów, które świadczą już w XIX wieku o nieokrzesaniu. Każde pokolenie ma swojego poloneza. Każdy czas ma swojego poloneza.
I dzisiaj my też mamy swojego poloneza. To, co kiedyś było stworzone, jest to z pewnością inspiracja, to jest taki bagaż, który my niesiemy, ale staramy się o znalezienie takich środków ruchowych, które pozwolą nam na opowiedzenie o polonezie dzisiaj. I to może tylko i wyłącznie dać nam balet. Jeśli jesteście gotowi, to się tam ustawcie. Do poloneza! W Polsce, jeśli mówimy tak naprawdę o kontynuacji tego tańca w wizji takiej artystycznej, scenicznej, to mamy w zasadzie tylko 4 zespoły zawodowe, które na co dzień kontynuują tą tradycję. Krakowia Dansa dzięki chyba swojej szefowej nie najbardziej sięga przede wszystkim po historyczne zjawiska, po te dobrze poinformowane, jak to się mówi, źródła i rzeczywiście one stanowią punkt wyjścia do wizji artystycznej. No dobrze, słuchajcie, to ja od razu powiem, że bardzo ładnie najpierw, a potem już takie szczegóły i uwagi bardziej stylowe. Już jest dobrze, ale jeszcze powinny być sytuacje, żeby jeszcze więcej się giąć w korpusie, tak? Tego jest mało. Żeby jeszcze więcej taka atencja była do tej damy. Nawet jeśli jest podanie ręki, teraz jest w porządku, to jeszcze z większą taką atencją, wiecie, z większym jakby akcentem. To musi być, bo to jest właśnie to, co było takim polskim stylem i czym się zachwycano i czego nie umiano też zrealizować na innych dworach. My godziny dziennie poświęcamy właśnie na to, tak? Na to, żeby wypracować synchron, żeby było równo, czyli jakby pierwsze co, no to jest jakby sprawa techniczna, czyli musimy opanować choreografię, musimy się jej nauczyć na pamięć oczywiście. Natomiast tak naprawdę to, co jest jakby najtrudniejsze w pracy, no to są kwestie interpretacyjne i tego, co potem jakby z tym mamy zrobić. Bardziej na sztorc. Wiem, teraz mam No taki wiem. kok. No wiesz. Robię niski. Okej. Wyloty mi pokazać z tyłu, niepoprzypinane. Te piórka macie z przodu? O, tak. Dziękuję bardzo. O, właśnie. Dobrze. Każdy strój, który na siebie zakładamy, wymusza konkretny sposób poruszania się. Inaczej będziemy poruszać się w kostiumie, który jest uszyty z ciężkiej, grubej tkaniny, gęsto tkanej, który sam w sobie jest ciężki, szeroki, zamaszysty, a inaczej poruszamy się w strojach lekkich, zwiewnych, uszytych z jedwabiu. Jeżeli mamy na przykład pas kontuszowy, no to możemy ręce założyć w odpowiedni sposób właśnie za ten pas kontuszowy. Jeżeli mamy czapkę, no to możemy ją zdjąć i założyć, więc robi nam się taka dodatkowa partytura. Balet Krakowia Dansa wyróżnia się poprzez jakby teatralne podejście do tematu, a więc nie chodzi tylko o ukazanie tego poloneza w sposób taki, w jakim był tańczony w tej pierwotnej formie, tańca parowego, korowodowego, figurowego. Natomiast chodzi przede wszystkim jakby o ukazanie pewnych treści, czyli przekazanie tych treści poprzez choreografię. Polonez na ślad to już jest trzeci spektakl, który jest poświęcony polonezowi. Pierwszy to był Poloneza Czas zacząć, później został zrealizowany spektakl Od Poloneza do Mazura i wreszcie Polonez Nasz ślad, który jest takim spektaklem mówiącym o tym, że polonez i jego ślad znajdował się w naszej historii od wielu wieków, więc jest takim łącznikiem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, a przyszłością.
różnorodność i ten taki przekrój przez wieki jest chyba najciekawszą rzeczą tutaj w tym spektaklu, że możemy zobaczyć te polonezy od staropolskich, tańczonych w kontuszach, które wymagają zupełnie innego gestu. I myślę, że właśnie to jest najciekawsze, że każdy z nas może przeżywać po swojemu te tańce, interpretować oczywiście w grupie jako cała grupa tancerzy, jako zespół, ale każdy z nas ma swoją historię do opowiedzenia w tym tańcu. Ja myślę, że każdy tancerz z pewnością przeżywa jeszcze mocniej, jeszcze bardziej intensywnie poloneza. Zakładając strój, no my oczywiście niesiemy w sobie takie role, prawda? Jesteśmy aktorami. Najtrudniejszy jest ten ostatni etap, tak? Bo czasami to jest tak, że jeszcze oddziela nas jakiś tam czas od próby do wykonania i teraz utrzymanie tej temperatury i tej energii, że jesteśmy trochę jak takie zwierzaki w klatce, tak? Że jakby wyskakujemy nagle i po prostu dopadamy do tego widza i chcemy mu to wszystko opowiedzieć, nad czym pracowaliśmy miesiąc, 2, 3, różnie to bywa. Przywitajmy Balet Cracovia Danza i zapraszam Państwa na spektakl pod tytułem Polonez Nasz Ślad. Spektakl jest podzielony na obrazy, więc siłą rzeczy jakby były to pewne odrębne historie. Nieczęsto można spotkać spektakle, w których jest aż tyle poloneza, gdzie ten polonez jakby nas przeprowadza i pracując jakby nad spektaklem, człowiek zaczyna się zastanawiać, jaką ten polonez funkcję spełnia, jak on nas właśnie prowadzi, czym on jest. On zmusza nas do tego, żeby te 6, 7, 8 polonezów zatańczyć w inny sposób każdy. Ten pierwszy obraz, który nazywa się W blaskach pałaców, jest takim obrazem XVIII-wiecznego świata, pałacu, w którym polonez służy do tego, żeby się zaprezentować to środowisko elity, środowisko dworskie, a więc jego gesty, jego wyraz jest taki bardziej elegancki. Ta barokowa kultura sarmacka, ona była szalenie przerysowana gestem. To samo odbijało nam się w tańcu i rzeczywiście widać, jak właśnie to podkręcanie wąsa, to kłanianie się, to podpieranie własnego korpusu, by tym wydatniej siebie ukazać, to okręcanie się wokoło. To wszystko składało się tak naprawdę na obyczajowość XVIII-wieczną. Co ciekawe, że nawet kiedy kończy się nasza historia, to na tym ostatnim Sejmie tańczy się jeszcze poloneza. Ale szczególnym momentem jest utrata niepodległości i przyjęcie poloneza jako głównego tańca naszego kanonu tańców narodowych. Nie o wielu rzeczach można publicznie mówić, niewiele można pokazywać, ale tańczyć można zawsze tego poloneza. Ta część z kolei opowiada o polonezach, które niosą w sobie treści związane z powstaniami, z sytuacjami, kiedy opuszczano ojczyznę, kiedy była emigracja, kiedy były zsyłki. I w związku z tym tutaj te polonezy są o wiele bardziej emocjonalne i tragiczne. Co zrobić? Mam jeszcze jeden utwór. Długi się. Pierwsza wchodzisz, zobacz, pierwsza ty. Ja wchodzę pierwsza. A nie, ty wchodzisz, przepraszam. Chodź. Tutaj na górze, wiesz? Zapnij to. Dawaj. Te kostiumy są często dosyć skomplikowane, są na przykład sznurowane gorsety, więc tak szybko zmienić ten kostium to jest bardzo trudno. Panie, które pomagają przy przebiórkach, bardzo mają trudne zadanie i to jest jedna z takich chyba najtrudniejszych rzeczy, żeby cały kostium zmienić, który składa się z kilkunastu elementów czasami, bo to jest
czapka, buty, sukienka, spódnica, płaszcz, jakieś wierzchnie okrycie. Także to jest kilka części, które trzeba szybko zdjąć w ciągu tam parunastu sekund i to jest naprawdę trudne zadanie. Polonez późniejszy to bohater następnego obrazu i tutaj już przenosimy się do salonu. W tamtym czasie, szczególnie u nas w Krakowie, w czasie wydarzeń różnych ważnych miejskich, właśnie tańczono poloneza na rozpoczęcie i on zyskał taką rolę społeczną, bardzo silną, bardzo mocną, tańca formy, która ma coś inaugurować. No i wreszcie ostatnia propozycja w tym spektaklu to jest polonez Paderewskiego, który jest takim polonezem kreacją, polonezem scenicznym. Dla mnie bliskim sercu polonezem jest tutaj właśnie polonez ostatni ze spektaklu, czyli Paderewskiego. Jest to przepiękna kompozycja i choreograficzna, i muzyczna. Bawimy się jakby tą drogą poloneza, którą on jakby pokonał, tak? Kiedyś był tańcem bardziej towarzyskim, chodzonym, kroczonym. On oczywiście miał swoje funkcje reprezentatywne, ale on miał taki lżejszy charakter. Później w którymś momencie historycznie dodano mu tego ciężaru. No i ten ostatni chociażby polonez, który jest w spektaklu, zamykający ten polonez Paderewskiego, no jest taką już zupełnie kreacją jakby artystyczną i wyjściem jakby poza. Polonez nas łączy, w parze łączy, nas wszystkich tańczących łączy w figurach poszczególnych, łączy osoby, które patrzą, łączy osoby, które tańczą, czyli te obecne, ale łączy też nas z przeszłością. I myślę, że to jest ta magia i siła poloneza. To, że czujemy się w tym polonezie razem, bez względu na wszystko.